A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, tak jak zawsze. I witam was dzisiaj w koszuleczce wysłanej mi przez dwie widzki z Dziwnowa. Dziękuję. To ja. Moi drodzy, dziś sobie zrobimy kontynuację serii, która miała dopiero jeden odcinek. Przyjęła się ona świetnie i bardzo lubię widzieć, że się wam podobają nowe serie, bo zawsze to jest taki krok w głęboką wodę, że nie wiem, czy się spodoba, czy nie, ale wam się moje serie podobają, także dziękuję bardzo za taki miły jej odbiór. Rozwiązuje problemy widzów się nazywa i najprościej mówiąc chodzi w tym o to, że wy piszecie mi w komentarzach, jakie macie problemy, a moja rola w tym jest taka, że ja wam te problemy rozwiązuję na wizji. Rozwiązuję. Czy moje rady są słuszne i pomocne? Absolutnie nie. A jaka jest liczba osób, którym już pomogłeś? Absolutne zero. Także zmotywowany ilością komentarzy, jaką zostawiliście pod ostatnim odcinkiem z tej serii, nagrywamy kolejne odpowiedzi na wasze problemy. Także moi drodzy, życzę wam miłego seansu i przejdźmy do pierwszego problemu. Klaudia Ranke. Mam taki problem. Moja siostra, 9 lat, lubi bawić się gazetami, ale w taki dziwny sposób. Gada do nich, a przy tym się tak dziwnie trzęsie. Mam wzywać egzorcystę? XD. Klaudia, zanim cokolwiek zrobisz w kierunku tej 9-letniej siostry, zbliża się zima. Ona się trzęsie, gazety ciepłe, ona się nimi owija. Nie wiem, połącz fakty, albo ja ci pomogę. Wypuśćcie ją z balkonu może, jest zimno już na dworze. Zrymowałem to, nie wiem czy wyłapałeś. Pierwszy problem rozwiązany, wypuść siostrę z balkonu. Mam okres, co robić? No chyba godowy masz okres. Następne. Brian Wolf. Mam problem i to poważny. Dobra, to miałem takie okulary poważne, ale nie wiem gdzie... A, spróbuję je znaleźć. Nie wiem, tylko takie znalazłem. I kijek do selfie taki długi. Proszę o problem. Rozpoczynamy o... Dobra, przeczytaj to. Mam braci bliźniaków. Jesteśmy trojaczkami. To czekaj, jest was trzech takich samych? Ja pikole. Wyobraź sobie trzech Szczepanów kogoś. Zrobilibyśmy 3 takie same kanały. Szczepaników 1, Szczepaników 2 i Szczepaników 3. I wszyscy takie same serie. Siemaneczko moje rodziny, z tej strony Szczepanik... Dobra, odpłynąłem trochę. Jaki masz problem, Brian? Problem jest taki, że nikt z nas nie rozróżnia. Mamy po 16 lat, a nikt, kogo nie znamy nawet od pierwszej klasy, nie wie, który to ja, który to Kasper i który to Sylwester. Ja pikole, to jest poważny problem. Dobrze, że się ubrałem też stosownie. Choć ubieramy się inaczej, to nadal mamy ten problem. Pozdrawiam. Mam! Wiesz jak jesteś na przykład w Biedronce, w McDonaldzie i są nowe osoby w tym, nie? I mają takie kieszonkę z napisem: hej, jestem Ania, jestem nowa, jak ci przypalę kotleta, to się nie gniewa i tak dalej. No to możesz sobie dowolny napis dać na takiej koszulce, nie? Na przykład: hej, jestem Sylwester, jak powiesz na mnie Błażej, to dostaniesz plaskuna w ryło. To jest pomysł? Możecie pokusić się o całą linię swoich ciuchów z napisem Sylwester. Brian. Wiesz, każdy by wiedział, która koszulka jest jego, ale najlepsze zostawiłem na koniec. Wisienka na torcie, jestem dumny, że na to wpadłem. Własny wzór koszulki. Jest coś takiego jak checklista, nie? Że musisz postawić ptaszka, czy co zrobione jest. To napiszcie sobie na koszulce, kupcie sobie takie same koszulki z napisem, tu kwadracik, Brian, kwadracik Sylwester, kwadracik Kacper. I kto by z was to był, to ma ptaszka na tym swoim kwadraciku. W głowie to brzmiało lepiej, ale może coś podłapiecie. No nie wiem, no kurde, to jest naprawdę ciężkie, ale naprawdę się starałem i wyciąłem to jak o tym myślałem, ale myślałem o tym z 5 minut, żeby chociaż wpaść na pomysł koszulki. Także ja uznaję problem za rozwiązany. Zamykamy tę sprawę. Mój problem to, że mój pies umie otwierać drzwi, ale jak je otworzy i wyjdzie, to nie zamyka. XD. Stickbot, przychodzi mi jedna rada. Kupcie kota. One z kolei wracają, to będzie się zamykać. Hej Papryk, mam problem. Jak my wszyscy. Bo mam brata, ale nie chcę mieć brata. To co mam zrobić? To co robić? Zmiana nazwiska, ucieczka z domu lub pozbycie się brata. Z tym ostatnim może być problem, ale to wolałem podać.
Pomogło? Co mam zrobić, kiedy mój kolega zobaczył, że cię subuje? Nie wiem, no możesz odsubuj albo możesz mu powiedzieć też, no nie ukrywam, subuję go. Tak też można rzec. Albo wpisz na Google jak być śmiesznym 2018. Oliwia Kuropatwa. Patryk! Mój problem polega na tym, że ludzie zamiast Kuropatwa albo Kurosia mówią na mnie Kura. Co ja mam zrobić? Przecież to są dwa różne ptaki. Kuropatwa to twoje nazwisko, tak? A pomyślałaś o tym, żeby mówili na ciebie Oliwia? Bo takie masz imię. Nie Kuropatwa, nie Kura. Ja jestem Patryk, mówią na mnie Patryk niektórzy. Ty jesteś Oliwia i mówią na ciebie Kura. To coś jest nie tak. Coś tu nie gra. Patryk, nie umiem otwierać słoika. I ja je zbijam, bo wyślizgują się. Pomocy. Marcin, konserwy se kupuj. Po co te słoiki dalej kupujesz, jak wiesz, że je tłuczesz? Czemu ja wam muszę mówić takie proste rzeczy? To tak jakby przychodził do mnie dorosły człowiek i pytał się, czemu coś mu z tyłu dziwnego wyleciało, śmierdzącego. No bo tak się dzieje. To jest anatomia i z przodu jest siusiu, z tyłu jest kuku. To leci tu, to leci tam. Tu masz słoiki, nie wychodzi, to kup konserwy. Albo coś w reklamówce, nie wiem. Ja ostatnio jechałem autobusem, to babka, to był drabas. 1,5 godziny jazdy, wchodzi ze mną baba i w reklamówce ma bigos i plastikowy widelec i otwiera tą reklamówkę i je. Nie mówię, że to jest dobry przykład, bo mnie irytowała, ale nic jej nie powiedziałem, bo się bałem, źle się z oczu jej patrzyło. Ale na przykład, możesz jedzenie w reklamówce trzymać, nie? Te konserwy będą dla ciebie dobre, tylko z kolei tam musisz mieć ten otwieracz do konserw, bo zaś będziesz płakał. Tam całe ręce poranione. Nie umiem otworzyć teraz konserw. W następnym odcinku na 100% Marcin Żołądkiewicz napisze, że umiera z głodu, bo słoiki i konserwy nie wyszły. Na parkingu na moim osiedlu stoi wózek sklepowy, a w pobliżu nie ma sklepu. Co mam robić? Otwórz sklep. To... No właśnie. I kto ma łeb do interesów, co? No kto? Nie ja. Brycha K. Całe moje życie jest problemem. No i co ja mam tu polecić ci? Nie wiem, zacznijmy od zmiany awatarka, co? Zmieńmy ten awatarek na jakiś... Nie wiem, często ludzie dają sobie na awatar jakieś głupie moje ryjce. To możesz dać na przykład ten, jak mam spaghetti na głowę. Troszkę wpuścisz dzięki temu słońca w swoje życie. Więc tak, no siema. Cześć. Jestem płcią żeńską. XDDD. Mam pewien problem, bo mam wrażenie, że mój pies coś do mnie mówi, a ja go zrozumieć nie umiem. Pomocy. Maria, to może być problem natury, gdzie on był kupiony. Bo to jak poza granicą Polski, na przykład na Słowacji, w Niemczech, może on był w Niemczech kupiony i ci tak gbura, a ty nie rozumiesz. I teraz jak ktoś myśli, że ja żartuję, nie. Nie. Ja się o tym przekonałem na własnej skórze. Nie wiem, czy... Krótka historia. Nie wiem, czy wiecie, ale mieszkam dosłownie na granicy z Czechami. Moja działka kończy się tam, gdzie jest granica Polski. Jest słupek graniczny. Koniec działki. Bueno. Problemy z zasięgiem i tak dalej, nieważne. Ale... Zdarza się, że przychodzą nam na działkę koty czeskie. Teraz spytasz, skąd wiem? Skąd ty wiesz, że to jest czeski kot, a nie polski? No bo miałczy inaczej, no przecież to słychać, jak Pepiczek miałczy. Mojego kota jestem w stanie zrozumieć. On miałczy po polsku. Taki typowy Polaczek to jest. Jakieś tam problemy, więcej żarcia i tak dalej. Ja to rozumiem. A przychodzi ten czeski, czarny skórybyk, to nic nie rozumiem. Tylko Pepiciu. Coś takiego, nie wiem, ciężko mi się udaje czeskiego kota. Ale wracając do źródła problemu. Maria, sprawdź jego kraj pochodzenia i spróbuj po tym języku coś tam. Tak jak mówię, jak jest z Niemczech, to powiedz do niego tam. Sprechen Sie Deutsch? Ich habe geschlafen. Jak coś ci odpowie, albo jakoś otworzy uszy bardziej, będziesz widziała, że rozumie, co mówisz, nie? Odhaczony problem. Hej Patryk. Hej. Słyszę szepty i pukania w nocy. Co robić? Że tak się zwrócę do ciebie po imieniu Weronika. Przestań pukać w nocy i skończ dyszeć. Czy to jesteś ty? Już sobie to wyobrażam. Halo, kto tu jest? To ja, dobra, sorry. Mam duży problem. Pomóż mi, kudłaty. Martynka, już się tobą zajmuję. One w świetnych momentach te okulary spadają. Mam zwidy, mam...
Mam zwidy, na każdym twoim filmie widzę cię bez spodni. Co robić? Mam iść do okulisty czy coś? No nie wiem, no ja nie widzę innej opcji. Albo do okulisty, albo do psychiatry. No bo tak nie powinno być, że ty widzisz mnie bez majtek jakichś, nie? W życiu nie widziałem, żebym prowadził jakiś odcinek bez spodni, no. Nie wiem, takie zwidy mogą prowadzić do poważnych chorób psychicznych, a od tego się zaczynają. Także okulista. Fajno, dobre. Moi ludzie mnie wzywają, żebym kończył odcinek. I sobie myślisz, kto go wzywa? Przecież on nie ma znajomych. No i co? Jakby nie twoja sprawa. Ale coś, co musi zostać powiedziane, to to, że bardzo dziękuję wam za taką świetną aktywność pod tą serią. Bo mega mi się podoba, że kolejna seria, która tyczy się waszych komentarzy, podpadła wam do gustu. Oj, okularki zaraz wejdą, muszę coś fajnego powiedzieć. A serie, w których mogę czytać wasze komentarze, uwielbiam najbardziej. Także moi drodzy, jeśli ten odcinek się wam podobał, to oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę. Nie zapomnijcie zostawić komentarza poniżej. Komentarza ze swoim problemem życiowym, który ja bardzo chętnie chcę rozwiązać. Jak widzicie, mam w tym wprawę, no daję fajne porady, tak? Takie, że faktycznie można ten problem wyeliminować. Przypomnij sobie trojaczki z dzisiejszego odcinka. Teraz prowadzą super życie. Wszyscy ich rozpoznają. Błażej, Sylwester, Kacper? Nie Kacper, Wojtek? No nic, to już są bliźniakami, bo jednak tego trzeciego nie pamięta nikt. Także zostawiajcie swoje problemy w komentarzach. Ja wam dziękuję za uwagę i bardzo serdecznie zapraszam was na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Mordki Szczepana, tak pisane. Jest to statystycznie potwierdzona najmniejsza grupa na polskim YouTubie. Naprawdę, mam tego dowody, mogę pokazać, tylko napisz na privat, to ci wyślę. Także legitne źródło. I to tyle w tym tygodniu, dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się chyba na live'ie, w przyszłą środę, tak mi się wydaje. Także wchodźcie na live'a już w środę o 18, a jak się mylę, to napiszę tutaj nie debilu za tydzień. I jeśli chcecie być na bieżąco z filmami, które są publikowane co tydzień na tym kanale, to subskrybujcie ten kanał już teraz i bądźmy na zawsze razem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia za kilka dni. Bye! I odleciał.